Hojc, 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 hojc. Polska, 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 Polska. Hojc, 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 hojc. Polska, 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 Polska. Ale tym razem będzie taka Polska, jakiej jeszcze nie było. Mianowicie Polska, która w rąsie razem z pokojowym malarzem będzie grać na przeczekanie. Tak jest, Polska na przeczekanie, która niby ulegnie Niemcom, niby pójdzie w sojusz z Niemcami, pod drzewko sojuszowe z Niemcami, żeby w odpowiednim momencie zdradzić, wbić scyzoryk w plecy malarzowi pokojowemu, wszystkim Niemcom i dzięki temu przetrwać nie dość, że II wojnę światową, to jeszcze wyjść na plus. Ci, którzy nie wiedzą, a tak zwana alternatywna, spaczona rzeczywistość, popularnie znana pod kryptonimem Pakt Ribbentrop-Beck. Jak ktoś czytał książkę, to współczuję. Ci, którzy jeszcze jej nie czytali, odradzam, nie warto. To jest gorszy fanfic niż, nie wiem, Rings of Power, jeszcze gorzej napisane, ale coś takiego powstało. Taka teoria w teorii też, taki pomysł na politykę zagraniczną Polski w latach 20. też istniał. No i w końcu taka ścieżka również się pojawia, Pakt Ribbentrop, Pakt Beck-Ribbentrop, czyli co by było, gdyby Polska próbowała dogadać się z Niemcami i poniekąd trochę na przeczekanie w odpowiednim momencie zdradzić Niemcy w trakcie II wojny światowej i przejść na stronę aliantów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nigdy nie robiliśmy... To jest podstawka Hojca, nie? To jest podstawka Hojca, Zając w sumie nigdy tego nie klikał, nie widział, także przetestujemy. Kto wie, być może stworzymy nowe lore i historię napiszemy na nowo, jaka dumna, niepodległa Rzeczpospolita, która tylko na chwilę ugięła jedno kolanko, aby przetrwać najczarniejszą godzinę. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enewie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enewie. Piszemy nową konstytucję, bardziej prawicową konstytucję pod kierownictwem Romana Dmowskiego. Zobaczymy, czy ONR Falanga poradzi sobie w tych kluczowych momentach w historii Polski przewodzić polskiemu kraju. W ogóle będziemy demokracją. Będziemy bardziej demokratycznym wyborem, rządem z 5-letnią kadencją niż obecny spaczony rząd sanacji pod Ignacym Bościckim, który prowadzi nas ku upadkowi i sojuszu z aliantami. Zacznijmy od napisania nowej konstytucji. To jest te sławne 40 dywizji. 40 dywizji, które w teorii według najlepszym ekspertom brakło Niemcom pod Moskwą w 1941 roku w grudniu. I zgodnie z założeniami Ribbentrop-Beck, Piotra Zychowicza, jeżeli pamięć nie myli. Masakryczna książka, straszne to było przeżycie czytanie tego. To jest te 40 dywizji, które gdyby było po stronie Niemców, odmieniłoby losy II wojny światowej. No. Jedni robią remilitaryzację nadrenii, a inni wprowadzają nacjonalistyczną konstytucję. 3/4 drzewka Polski wyparowało. Aha, my tu mamy ograniczenia w postaci poparcia dla naszej partii, które wynosi 10% i leciutko rośnie. Będziemy potrzebowali jak najszybciej demagogów zatrudnić, także teraz walczymy klasycznie z strajkiem chłopskim. Jak wiecie, strajk chłopski to jest ukryta opcja komunistyczno-liberalno-demokratyczna, także musimy z chłopami walczyć w naszej nowej, uśmiechniętej Polsce. Endencja i falanga. Nasze drzewko też de facto dzieli się na te dwie ścieżki prawicowe. Demokraci falangiści zyskali wielkie wpływy w II Rzeczpospolitej dzięki ustępstwom i organizowaniu z ogólnokrajowych demonstracji. Mogą znacząco zwiększyć swoje wpływy w polskim rządzie oraz wśród obywateli. Za PP i dużym kosztem, albo stabilka, albo PP, możemy podnieść sobie poparcie dla naszej opcji, ale jest to chyba za drogie. Będziemy starali się tego unikać. Ja bym chciał jak najszybciej zatrudnić doradcę Romana Dmowskiego, który kosztuje 100, czyli pół darmo i daje 0,10. Biedny Bebici chciał tylko stworzyć wielki napis na mapie, a rezolucja Ligi Narodów wymusza nas nałożenie embarga na niego. Jeszcze troszeczkę Bebici i będziemy w jednym sojuszu, a być może razem wyciągniemy ciebie z tych imperialistycznych objęć malarza i razem z nami się mu przeciwstawisz. Ale póki co, dwa stabilki. No oczywiście, że podpiszemy. Oczywiście, że podpiszemy. Podpiszemy wszystko, co Adi nam da. Będziemy musieli, wiecie co będziemy musieli podpisać? Będziemy musieli podpisać przekazanie zachodniej Polski Adiemu malarzowi. To dopiero będziemy musieli podpisać. Ignacy Mościcki wmawia nam, że Polska to kraj zjednoczony i bezpieczny. Nic dziwnego, że lud dał się omamić, skoro to nie nas kąsa czerwona żmija. Faszyzm 10%, dzięki czemu mamy 47 faszyzmu.
I możemy zmarginalizować po tym wystąpieniu całą sanację. Dobra, dobra, starczy już! Będziemy forpocztą walki z czerwoną zarazą. Starczy już, bo dobra, bo to już za dużo tego. Tyle to nie, 60%. Ja cię kręca. Bo zaraz nam tu rewolucja się odpali, bo ja nie zdążę ich wytentegować. Nie wiem po co te decyzje, jak tutaj jak szybko się ten faszyzm wbija. Nie wiem po co są te decyzje, żeby jeszcze więcej go boostować. Ponowne wybory. NR-Flaga staje się partią rządzącą, Roman Dmowski przejmuje władzę. Ojciec polskiego nacjonalizmu. Przyrost PP, stabilizacja, poparcie dla faszystów. Wybory powszechne w Polsce. Senacja przyjmuje coraz więcej postaw i przekonań Partii Narodowo-Demokratycznej, więc wielu ludzi uważało, że to tylko kwestia czasu, zanim Rzeczpospolita znowu odbędą się wybory powszechne. Po ustanowieniu III Narodowej Konstytucji Polskiej zorganizowano wybory, zastrzeżeniem, że partie uznane za niepatriotyczne nie mogą uczestniczyć w rządzeniu. Wow. Do partii niepatriotycznych zaliczono PSL i większość innych dużych partii lewicowych i centrowych, więc wyborcy nie mieli większego wyboru poza endencją. Narodowi demokraci wygrali wybory, a takie konkurencyjne partie jak Senacja otrzymały tylko niewielki ułamek głosu, więc endencja sprawuje praktycznie całkowitą władzę Rzeczpospolitej. Uwielbiam demokrację. Ciekawe zdjęcie Romana Dmowskiego. Nie poznałbym go tutaj, ale spoko. Flaga też taka ONR-owo-falangistyczna. Ale dobra, mamy, wprowadziliśmy narodową demokrację, tak zwaną endencję, 70% poparcia i jacie. Generalnie Polska ma tą mechanikę embarga, co jest trochę dziwne, no ale ma tą mechanikę embarga wojny handlowej z Niemcami, powiedzmy. I my musimy chyba to zdjąć, zanim im oddamy zachodnie tereny z Gdańskiem, nie? Bo się nie pozbędziemy tych debuffów. Ej, ja mam cele historyczne, jak Etiopia wygrała z Włochami? Co? Ja mam cele historyczne ustawione, co się dzieje? Jak biały pokój? Jak? Dlaczego Etiopia ma ochotników z całego świata? Co tu się wydarzyło? Polska Republika Narodowa zajmuje Gdańsk, a w tle obraz, zdjęcie z koronacji Wilhelma na cesarza Niemiec po zjednoczeniu. Nie ma już wolnego miasta. No co ty nie powiesz? Aneksja Zaolzia, Zaolzie jest nasze. Widzicie, to jest dobry układ. My im oddajemy praktycznie całą zachodnią Polskę, dawne zabory pruskie, a my dostaliśmy w nagrodę Zaolzie, no i perspektywę podboju na wschodzie, tak? Perspektywę do podboju na wschodzie. Skończyliśmy już jakiś czas temu robić integrację Gdańska, tylko po to, żebyśmy zaraz ten Gdańsk oddali Niemcom. Przygotowania do kolejnej wojny w wojsku i przemyśle trwają. Włosi dołączyli do osi, także najwyższa pora, abyśmy ugięli to jedno kolanko na chwilę, podpisali pakt Beck-Ribbentrop, oddali zachodnią Polskę, stali się bapetem Niemiec, no i poniekąd dołączyli do osi. Podpisujemy. Los Czechosłowacji, a za chwilę los Rzeczpospolitej, ale tam Adi się cieszy. Kwiecień 3-9, cała Czechosłowacja, kawał zachodniej Polski ze Śląskiem, Pomorzem, Wielkopolską. Zdrajca, po trzykroć zdrajca, no ale jest, mamy. Rozbudowa kolei na północy, spoko. Rzesza Niemiecka zgadza się na nasze warunki, więc Polska Republika Narodowa znajduje się teraz oficjalnie pod niemiecką ochroną, widzicie? To dla ochrony, dla naszej ochrony. Żołnierze niemieccy już pojawiają się w polskich wsiach, a nasi ministrowie podlegają bezpośrednio Berlinowi. Okropne granice. Moje serduszko krwawi, ale tak trzeba. Bezpieczeństwo, ale za jaką cenę? No to jest na tym zdjęciu. Nie wiem, ale widać, że są zadowoleni. Także jesteśmy częścią osi. Przynajmniej plus jest taki, że jesteśmy w sojuszu z Bebicim. W ogóle Bebici utrzymał się rozwój Etiopii? To jest postawka choja, po prostu kliknąłem Polskę, historyczne cele grali. Nic więcej nie było zmieniane. Niesamowita gra, prawie 10 lat i dalej niegrywalna. O, przemysł nam zdych! Przemysł nam zdych, surowców nie ma. Jeszcze fabryki do Niemiec trzeba wywozić. Jesteśmy Reichsprotektoratem. Jesteśmy niemieckim Reichsprotektoratem, ty to rozumiesz? Czemu wybuchła wojna? Czemu maj 3-9 i ty Beneluxy atakują? Co? Co się dzieje? No tak, jesteśmy na... Nie, no Adi, coś ty zrobił. Handel żeś popsuł. Ty no, czerwiec, upadek Paryża? To nieźle się ta historia rysuje. Wystarczyła jedna zmiana, żeby Polacy dołączyli do osi. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Niemcy 30 000 strat. I alianci w Europie skapitulowali. Czerwiec 3-9. Wow. Podział, ale podział Litwy. Podział Litwy. Widzicie, Niemcy nam pomogli.
A w ogóle nie podpisali Ribbentropa-Mołotowa, nie? Rosjanie nie dostali swojej części. No nie mogli podpisać, bo Ribbentrop się dogadał z Polakami. Także dostaliśmy od pana Niemca... Port! Od pana Niemca dostaliśmy dostęp do portu, handeli. Przez to, że nie mamy Górnego Śląska, czyli Katowic, Cel Narodowy Rozwój Górnego Śląska daje fabryki cywilne, jedną fabrykę cywilną, masakra, drzewko hojcowe, podstawka, we Wilnie. Ciekawy Górny Śląsk w Wilnie. Ale patrzcie to, mamy październik 3-9, alianci w Europie już skapitulowali, Niemcy powoli pewnie się szykują na Związek Radziecki i jeszcze żaden polski obywatel, polski żołnierz jeszcze nie zginął w trakcie tej II wojny światowej. Włochów już 250 000. Bebici. Gra jaką jest Hearts of Iron 4 nawet po tylu latach mnie nie przestaje zaskakiwać, oczywiście w tym negatywnym słowa znaczeniu. I jak w Warhammerze na plus są szczurki, tak na plus w Hojcu jest Bebici. Tak. Bebici to jest Skaven Hojca. Zawsze pocieszny. Podkreśleni roszczeń do ziem wschodu. Dostajemy roszczenia na wszystkie dawne ziemie Rzeczpospolitej, tak? Kursk, Orzeł, Smoleńsk, Kaługa. To widzę, że takie imperialistyczne podejście do dawnej Rzeczpospolitej, ale dobrze. Czekamy na Barbarossę. Barbarossa to jakieś prewencyjne uderzenie. Stalin, gruziński pirat, robi ręcznie Wargola na nas. Stalin wzywa do zmiażdżenia polskiego nacjonalizmu. Aj, biada komunistom. Biada! Generalnie to kłopoty i to wielkie kłopoty, bo Bebici klasycznie nas sabotuje, odwraca uwagę Adiego od ważnych spraw wschodu Jugosławią. W ogóle Rumunia też opluła oś i była z nią wojna, także historyczne cele. I teraz ten gruziński wataszka żąda, żebyśmy oddali mu wschodnią Polskę. I teraz pytanie, czy my chcemy jeszcze grać na czas? Czy to jest moment, kiedy mówimy, hej, no Adi, dałeś nam gwarancję, także Niemcy pomogą. Bo generalnie plan jest taki, że my zdradzimy pana Adiego, tylko nie mówcie, bo Niemcy usłyszą, kiedy on będzie gdzieś tutaj. To my wtedy tam mamy cele, że możemy zmienić stronę nagle i to będzie najlepszy moment, tylko jeżeli linia frontu będzie przebiegać przez pół naszego kraju i my razem z Niemcami będziemy zatrzymywać czerwoną imperialną zarazę, no to wtedy ten plan nie zadziała. Także Polska Republika Narodowa nie podda się bez walki. Stalin gruziński wataszka blefuje. On jeszcze ma... on jeszcze ma czystki. Znaczy ma jakieś tam debuffy, ale... O lipka. Nie no, blefuje no. Panie Adi, pomóż! Nie szczepionkę, no wypowiedział wojnę, a do tej pory było bez strat. Zero! Kompletne zero. Takie znane polskie zero w polityce, geopolityce. No niestety, no no mamy fajną armię, ale no nie po tej stronie. Adi, weź to spuszuj. Dobra, jadą Niemcy, mam nadzieję, że ich zatrzymają. My bronimy tak zwanej linii Curzona, czyli tutaj linia Bugu, Brześć Litewski, ładny Polski. I my tu będziemy czekać, aż i przygotować zaplecze, żeby Niemcy poprowadzili kontrofensywę. O nie, 72 Polaków. Nie! No dobra, a ile w tym zatrzymaliście? 3000, dobra, 3000 Rosjan, 3100 Rosjan za 72 Polaków. Prawie dobry przelicznik. Tutaj jest drzewko, które się nawzajem wykluczają cele. Po lewej stronie idziemy w totalną uległość wobec Niemiec, ale dostajemy jakieś tam buściory, a tutaj przygotowujemy powstanie przeciwko Niemcom. Czemu to jest telefon? Czemu ta kotwica z powstania warszawskiego? Halo? Adi? Powstanie! Surprise! Haha, surprise! Dobra, dawaj, bo tu będą buściory, ogłoszenie niepodległości. Panie Adi, pan mi zaimponował. Znaczy nie wiem, czy pan mi zaimponował. Czy to jest kociołek, który żeś wykręcił, czy... O, tutaj w ogóle ktoś forty robił. Co to za jakaś linia Stalina? Czemu to jest po tej stronie te forty? To nie ja, tego nie budowałem. Nie wiem, czy to Rosjanie się desantowali, bo bot rosyjski na postawce ma tendencję do desantowania się. Czy Adi tu kociołek wykręcił? Wy macie medy. 7. Panzer Division. Konfederacja Narodu, nie mylić z nazwą Konfederacja, to niewielka grupa polskich żbiczków, która sprzeciwia się niemieckim próbom okupacji Polski. Może jeśli ogłosimy nasze plany przeciwstawienia się Niemcom, ci radykowie wspomogą nasze działania. Nie wiem, czy kojarzycie takie coś jak Operacja Walkiria, ta znana niemiecka operacja. I czy Adi też ją kojarzy oraz czy zacznie się zastanawiać, dlaczego dużo polskich kuni biega po jego kraju.
Haha, Polska okupuje Leningrad. Generalnie to jest moment, w którym moglibyśmy już odpalić to nasze powstanie i zmiany stron. Leningrad padł, Niemcy są mniej więcej na linii Moskwa-Stalingrad. Robimy współpracę z państwem podziemnym, a potem już tylko zostaje ogłoszenie niepodległości i wojna. No ale trzeba przyznać, że dzięki Adiemu napis na mapie Polska to ma duży. Co prawda na zachodzie troszeczkę upośledzony, ale tak, to duży napis, ty, bo to zaraz Związek Radziecki tam może się upaść. I jak te nasze plany walkiriowo-polskie i pobory w konfederatów oraz armii tego podziemnej, polskiego państwa podziemnego nie wystarczą, to może być nieciekawie. Ty, Niemcy mają prawie tyle samo strat co Sowieci, po 2,5 miliona. Ciekawe, interesujące. Polaków 76. No i tak drugą wojnę światową można było toczyć bez strat. A zaraz zadamy ostateczny cios tej malarskiej bestii. Rzesza Niemiecka zgadza się na polską niezależność. Rzesza Niemiecka akceptuje naszą deklarację niezależności. Wygląda na to, że mamy pokój przy pełnej niepodległości. Rzesza Niemiecka dalej nie może na nas liczyć, ale możemy też opuścić frakcję i mówić inne możliwości. No oczywiście ogłaszamy pełną niezależność. Polska opuszczałośmy, tu byliśmy tylko przechodem. Tak jak Piłsudski przechodem jechał tym tramwajem socjalistyczno-lewackim. Tak samo my ogłaszamy pełną niezależność. I wyszliśmy z osi. To ma swoje plusy i minusy. Teraz my musimy jak najszybciej ich zaatakować. Odbierz region narodowy, powiedzmy Poczta Polska w Gdańsku, to jest 10 dni. 10 dni to jest dużo, bo oni w ten czas zaczną rotować. A wojna z aliantami się nie skończyła, nie? Cholipka. Gdzie jest Churchill? Czemu tu nic nie działa na celach historycznych? Tylko Polska nie poszła historycznie. Że to jest powód do zmiany całej historii. Radykalizacja polskich bojowników w Niemczech. Czy jest jakaś opcja, żeby dogadać się z Sowietami i z tymi? Bo teraz problem jest tego typu. Panie Adi... wow, bo teraz Adi tu jest. Mogę mu więcej w sumie terytoriów na wschodzie zostawić. On nas wzywa. No, panie Adi, my pana nie wzywamy. No, trochę cię w krytycznej sytuacji zostawiliśmy. No, ale life jest brutal and full of zasadzkas. A nasz cel na Gdańsk się wykonał, także wzywamy sojuszników, wypowiedz wojnę. A tylko, że jak nie będzie opcji dogadania się z aliantami wschodu-zachodu, to mamy problem. To mamy bigas problemas, tak zwanas. Ale na pewno nie da się ukryć, że atak z zaskoczenia i nasze armie są przygotowane. Manpowera żeśmy w ogóle nie potracili. No, ja tu wieszczę wielkie zwycięstwo. Mogliśmy w sumie przygotować jeszcze spadochroniarzy i może trzeba było spadochroniarzami skakać, ale miał być ten plan walkirio-konny. No nic, przebijemy się w klasyczny sposób. Ależ polskie dywizje mucą, królewiec pada, totalny atak z zaskoczenia. Żaden austriacki malarz nie spodziewał się tego, co Polacy dla nich przygotowali. Pięknie, pięknie to wygląda. Jeszcze atak co? Ostrzał brzeg... Czy wy chcecie powiedzieć, że te nasze niszczyciele... Flota, o której zapomnieliśmy, RP Burza robi ostrzał brzegu tam na tej Warmii i Mazurach? No fajnie, cieszy mnie to. Szczerze, to myślałem, że ten nasz atak z zaskoczenia troszeczkę lepiej zostanie przeprowadzony, a przede wszystkim, że alianci i Sowieci podpiszą z nami wtedy jakieś rozejmy, paktu agresji czy coś. Dogadamy się, powiemy, że my nie wiedzieli, my nie chcieli, wybaczą nam. Bo generalnie podchodzimy już pod Berlin, udało nam się dużo terenu zająć, zanim Niemcy zorganizowali jakąś obronę. Natomiast problem jest taki, że od wschodu to się zaczyna zbliżać i zanim my ich skapitulujemy, to oni dojdą. I tutaj na szybko robimy pośpieszną linię fortów i obrony wschodu i uwaga, będziemy od wschodu. Plan obrony wschodu, proszę bardzo. Plan dla wschodu będzie polegał na obronie wschodu, ale przed Niemcami. Bo pierwsi uderzą Niemcy, dopiero potem Sowieci za nimi, ale rozumiecie? Plan wschodu, obrona przed Niemcami, taki mało śmieszny żarcik sytuacyjny. Hehe, bronimy się przed Niemcami od wschodu. Mało który się spodziewał, bo mało, hehe. Napiszcie, że śmieszny żarcik, bo udało się kolejny żarcik o mało przemycić do serii. Ha, Berlin zdobyty. Gdzie jest informacja? Jest informacja o upadku Berlina. Niemcy zaciekle bronili Berlina, no nie no, my weszliśmy z zaskoczenia do Berlina. Węgry skapitulowały, dobrze, bo to zawsze wolne dywizje, w sensie poznikają wrogie dywizje i nam się linia frontu przesunie dalej. No nie wiem, czy się dobrze dzieje, bo ja już czuję desanty aliantów. Ja czuję desanty aliantów i to nie tak miało być. My po to zdradzili malarza pokojowego, żeby alianci nam wybaczyli. Argument ja nie wiedział, ja nie chciał, idealnie ma podsumowywać tą serię.
ale alianci nie chcą się dać nabrać i mamy drobny wyścig. Wyścig, kiedy Niemcy dojdą do naszej linii wschodu, kiedy Rosjanie przepuszują Niemców i dojdą do linii wschodu, kiedy alianci się wkurzą i zaczną się desantować i kiedy słuchawki mi się do końca rozładują. Bo generalnie to my jesteśmy teraz bez frakcji, moglibyśmy, nie wiem, dołożyć do chińskiego frontu. Ty, Mao, znaczy nie Mao, panie Chiang Kai-shreku, sprawa jest, wpuść mnie, potrzebuję przyjaciół. Bo my teraz, dzięki naszej genialnej dyplomacji, walczymy praktycznie z całym światem. Tak, genialna dyplomacja pana Dmowskiego i Becka, Ribbentrop-Beck, polecam. Radykalizacja polskich bojowników w Niemczech. Świetnie, bo trzeba będzie ich okupować. Tutaj mieliśmy jakieś umocnienia, Lwów, Wołyń. Lwów musimy sobie sami nałapać, jak to marszałek mówił, także obrona Lwowa. O, Rzesza kapituluje i to jest problem. To jest problem. Wyzwolenie Paryża, no właśnie, bo teraz... A, w ogóle skapitulowali się przed Związkiem Radzieckim. O Jezus. To, że Hojec jest Hojcem to jedno, ale drugie, że ktoś projektując to drzewko nie wpadł na pomysł, że Polska w tym Ribbentrop-Beck przy założeniach ma to, że ona... Przestań mi gadać o tych słuchawkach. Że ona zmienia strony i alianci mówią spoko Polacy, jesteście teraz fajni. No bo... Rozumiecie, w czym jest problem. Holandia kapituluje, no to nie to chciałem widzieć. Jako Polska. Upadek Leningradu. A, Niemcy odbili Leningrad. Dobra, mniejsza. Pytanie, czy nasza linia wschodu wytrzyma. Nasza linia wschodu wytrzymuje, świetnie. Belgia kapituluje, dobrze, Luksemburg kapituluje. Patrzcie, jaka imperialistyczna Polska. Szybszy blitzkrieg niż Adi zrobił. Sowieckie dywizje na północ od Marsylii. Co tu się dzieje? Ja chciał tylko leciutko namieszać w historii. Aha, i alianci zdesantowali się do Brześcia Litewskiego w Brytanii. No to jest problem, chciałem na szybko pozajmować porty właśnie, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że przypływają, a oni przypłynęli. Jestem fanem Bebiciego, nic nie miał we Włoszech. On dosłownie nic nie miał we Włoszech. Cała armia włoska była na Bałkanach. Jak się przebiliśmy przez Alpy... Nie wiem, to jest Hojec, rozumiesz? Symulator II wojny. Ja rozumiem, że gramy abstrakcyjny scenariusz, jakieś tam własne wersje geopolityczne. Ale ciekawie jest, podoba mi się. Od dzisiaj jestem fanem Hojca, najlepsze co mnie spotkało. O tak, wojna totalna, rysowanie grafik na mapie, malowanie jak w pęcie. O dobrze, i te żołnierzyki jak biegają, jacie. Można Wielką Polskę zrobić? O, wiedzieliście o Wielkiej Polsce? Wow. Zostaw Bebiciego, Brytolu przebrzydły, to jest mój Dobra, pięknie. Zawieszenie broni z aliantami, z osią w Berlinie. Ja aż boję się zobaczyć, coś my tutaj natworzyli. Po cichu liczyłem, że Adi wróci. Po cichu, bo to jest nasz papet, rozumiesz, ta partia, wszystko się zgadza. Horst Winter. No jest jak jest. Dobra, a czy we Włoszech się udało? No też jakiś random, no. Hereby... Nie no. W ogóle są jakieś 3 strefy okupacyjne Niemiec. Mamy Adenauera, demokratyczny, komuniści i tego. Ja nie wiem, no patrzysz na tego Hoja, ręce ci upadają. Przynajmniej Horthy został naszym wiernym papetem. Generalnie problem jest teraz tego typu. Problem tego typu będzie, że zajęliśmy miejsce Niemiec i osi. W sensie, że to my jesteśmy tymi złymi w środku Europy walczącymi na 2 frontach. Czyli cała ta nasza wielki gambit polityczny, geopolityczny, dyplomacja, który miał bez strat zrobić nas de facto zwycięzców II wojny światowej, zmienił nas w tych złych. Polipka chyba nie tak miało być. A, niemiecka wojna domowa, niemieckie czołgusie walczące z Niemiecką piechotą, czy może być coś piękniejszego? Nie, po tym co ja zobaczyłem, to liczba chromosomów przekroczyła górną granicę i to już jest niebezpieczne dla zdrowia. Poza tym mi się słuchawki rozładowują, jak wiecie, Hojec to jest e-sportowa gra i tutaj na słuchawki trzeba lecieć, także niestety, ale kontuzja, problemy techniczne. Myślę, że ten spaczony odcinek pod Ribbentrop-Becka można uznać za zakończony. Ja, no fajna rzecz, że alternatywna ścieżka dodali, że coś takiego jest, że tu można na 2 sposoby, że albo uległość, albo bunt przeciwko Niemcom. No ale że jak się buntujesz i zmieniasz tą stronę, to potem no jednak powinno być to, no wiecie, dogadanie się czy coś, ale no... Nie wiem, nie chcę mi się, to jest za duży burdel, Mam nadzieję, że odcinek się podobał, dziękuję wszystkim, którzy oglądali do końca, łapy górę, soczysty komentarz, widzimy się w kolejnych innych spaczonych rzeczach, cześć!